Witajcie. Przed Wami druga odsłona najwyższych budynków Sztokholmu. Tym razem pokażę Wam kilka ciekawych inwestycji, które w mojej ocenie warto byłoby przybliżyć. Jak już wspomniałem w pierwszej części, drapacze chmur nie są zjawiskiem pospolitym w Skandynawii. Są jednak budynki zawierające w sobie ciekawe rozwiązania i na tych wysokościowcach skupiłem się w tym filmie. Zanim zaczniemy, przyznam, że nie wszędzie można latać dronem. W Sztokholmie są duże ograniczenia w swobodzie latania. Spowodowane są ilością ambasad, instytucji państwowych i samorządowych, ilością anten zakłócających sygnał GPS i zwykłą strefą mieszkalną, w której przestrzeń nie można wkroczyć. Poza tym w samym mieście znajduje się lotnisko i kilka lądowisk dla helikopterów. Robiąc materiał do tego filmu, musiałem zrezygnować z 6 startów, gdyż znajdowałem się w strefie zakazanej. Pomimo to znalazłem miejsca, z których mogłem zrealizować ten materiał, również przy pomocy mojego dzielnego drona. No dość już tych wyjaśnień. Zaczynamy. Pierwszym na dzisiejszej liście wieżowcem jest Victoria Tower. Jest budynkiem hotelowo-biurowym i znajduje się w sąsiedztwie targów wielobranżowych w Kista w Sztokholmie. Od 2011 roku ze swoimi 117 metrami i 60 centymetrami jest najwyższym hotelem w Europie Północnej. Ten kontrowersyjny w swej konstrukcji wieżowiec ma 34 piętra, na których Scandic Hotel oferuje 299 pokoi. Jest tu restauracja, zaplecze konferencyjne i podniebny bar na samym szczycie budynku. Na 10 najwyższych kondygnacjach znajduje się również 5000 m2 powierzchni biurowej. Jak widać, budynek ma błyszczącą fasadę, która składa się z trójkątnego szkła 8 różnych typów z różną powłoką przeciwsłoneczną. Według projektanta powinny świecić i błyszczeć, gdy świeci słońce. I chyba tak jest. Wieżowiec zaprojektowano jako T. Budowa rozpoczęła się latem 2009 roku, a otwarcie hotelu nastąpiło 15 września 2011 roku. Koszt budowy to około 600 milionów koron. Budynek zajął drugie miejsce w konkursie Stockholm Building of the Year 2012. Zajął również wspólnie 4. miejsce na liście Emporii najlepszych drapaczy chmur na świecie w 2012 roku. Nie wiem, co to za lista, ale jurorzy chyba mieli tylko 5 zgłoszeń. Ale co tam? Podobno o gustach się nie dyskutuje. Choć z bliska fasada Victoria Tower robi wrażenie, to z daleka wieżowiec wygląda jak wsadzony w ziemię duży młotek. W sumie to ja się nie znam. A co wy o tym myślicie?
Kista Science Tower to kompleks budynków w Kista w północno-zachodnim Sztokholmie. Kompleks składa się z 6 budynków o różnych wysokościach i okładzinach elewacyjnych, z których najwyższy ma niemal 124 metry wysokości lub 156 metrów z anteną i składa się z 32 pięter. Kista Science Tower została zaprojektowana przez firmę White Architects, która wygrała konkurs na projekt budynku w 1998 roku. Budowa rozpoczęła się latem 2000 roku i została ukończona pod koniec 2002 roku. Oprócz powierzchni biurowej, to jest około 39 000 m2, w kompleksie znajdują się m.in. restauracje, garaż, centrum fitness oraz lokale użytkowe. Wieża posiada również najszybsze w Szwecji windy o prędkości od 5 do 6 metrów na sekundę. Zostajemy w Kista, czyli po polsku w trumnie, choć jest jeszcze kilka znaczeń tego słowa. Kista Torn to budynek mieszkalny obok Galerii Kista. Wieża trumienna, przepraszam za dygresję, została ukończona na początku 2016 roku i składa się z 2 budynków. Wyższy ma wysokość 120 metrów z 35 piętrami mieszkalnymi i jest tym samym drugim najwyższym budynkiem mieszkalnym w Sztokholmie. Ten niższy, nazywany K2, ma 16 kondygnacji mieszkalnych i wznosi się na 60 metrów. W obu budynkach znajdują się 362 mieszkania. Całkowity koszt Kista Torn to 926 milionów koron. DN Skropan to wieżowiec w Sztokholmie w dzielnicy Kungsholmen. Dom otrzymał swoją nazwę od gazety Dagens Nyheter, która do lat 90. miała tu swoją redakcję. Wieżowiec powstał w latach 1960–64 i ma 84 metry wysokości. Części górna i dolna mają różne wejścia, ale są wewnętrznie połączone przeszklonymi chodnikami. Niska część od początku miała 3 kondygnacje i została dobudowana nieco później. Skropan wyróżnia się regularną konstrukcją elewacji, podzieloną na przedziały. Elewacje wyłożone są płytkami ceramicznymi w kolorze jasno-szarym i białym.
Choć budynek nie należy do szczególnie urokliwych, odgrywa ważną rolę na mapie stolicy Szwecji. Ciekawostka. Spójrzcie tutaj. Spiralne schody wewnątrz budynku oplatają jego komin. Od 2000 roku w pobliżu jeziora rośnie dzielnica mieszkaniowa o nazwie Liljeholms-Cayenne. Znajdują się tu 4 wieżowce o wspólnej nazwie Cayenne-Platz, czyli nabrzeże, ponumerowane od 4 do 7. Pierwszym wybudowanym wysokościowcem był Cayenne 4. To ten czarny budynek. Został ukończony w 2014 roku, a rok później został wybrany budynkiem roku w Sztokholmie. Wysoki na 75 metrów, 24-piętrowy, charakterystyczny dom z czarną blaszaną fasadą i zaokrąglonym narożnikiem wieżowca mieści 183 mieszkania. Czarna elewacja domu kontrastuje z ciepłym kolorem w kierunku dziedzińca bloku. Duże przeszklenia otaczają lokale parterowe oraz wejścia na ulicę i promenadę. Elewacje obłożone są czarnymi blachami aluminiowymi z poziomym podziałem pasów czarnej blachy. Balkony, tak zwane wzgórza, zostały zaaranżowane we wszystkich 4 rogach domu. W ten sposób można korzystać ze wspaniałych widoków bez względu, w której części budynku się mieszka. Fronty balkonów mają zaokrąglone zakończenie, a długość balkonów stopniowo zwiększa się od dołu do góry, co sprawia, że budynek wydaje się szerszy u góry niż u dołu. Podczas gdy Cayenne 4 wyróżnia się czarną elewacją, Cayenne 5 lśni błyszczącą bielą z okładziną elewacyjną z błyszczącej cegły ekranowej i akcentami w nasyconym kolorze pomarańczowym. Podobnie jak Cayenne 4, kompleks składa się z części wysokiej o 24 kondygnacjach oraz części niskiej o 8 kondygnacjach. W sumie te 2 części domu zawierają 193 mieszkania, podzielone na od 1 do 5 pokoi, oczywiście z kuchnią. Metraż mieszkań waha się od 42 do 141 m2. Pomiędzy częścią wysoką i niską znajduje się dziedziniec. Cayenne-Platz 6 to najwyższy dom w tej dzielnicy. W części wysokościowej pionową komunikację zapewniają centralnie położona klatka schodowa oraz 4 windy. W sumie w 2 częściach domu znajduje się 199 mieszkań, podzielonych na od 1 do 5 pokoi, o powierzchni od 35 do 115 m2. Prawie wszystkie posiadają balkon lub patio. Przeszklona restauracja na szczycie wieżowca zapewnia wspaniałe doznania kulinarne, a także zupełnie nowy widok na panoramę Sztokholmu. 5 lokali usługowych znajduje się w Cayenne-Platz 6, z których 1 to restauracja wzdłuż wybrzeża. Dla mieszkańców jest również sala klubowa z noclegiem i aneksem kuchennym.
Na prywatnym dziedzińcu znajduje się wspólne patio i plac zabaw. Niska część ma maksymalną wysokość 30 metrów, a wysoka część, w tym restauracja na dachu, ma 90 metrów wysokości, co odpowiada odpowiednio 7 i 26 piętrom, gdzie restauracja na dachu ma 2 piętra. Może ona pomieścić 100 osób. Cayenne Plac 7 jeszcze jest w trakcie budowy. Tak jak pozostałe wieżowce, składa się z części niskiej i wysokiej, które razem otaczają dziedziniec. Niska część ma maksymalną wysokość 30 metrów, a wysoka 80 metrów, co przekłada się odpowiednio na 6 i 24 kondygnacje nad ziemią. Na parterze wzdłuż nabrzeża umieszczono lokale. Poza tym K7 posiada łącznie 184 mieszkania własnościowe o podobnym układzie i charakterystyce co Cayenne 6. Na szczycie wieży znajduje się świetlica z tarasem na dachu. Balkony są zintegrowane z bryłami budynku. Całe K7 uzyskało jednolitą kolorystykę w kolorze rdzawo-czerwonym poprzez okładzinę elewacji z płytek ze stali Corten i ciemnoczerwonej cegły. Nie jestem fanem mieszkania w wieżowcu, choć przyznam, że widok z wyższych pięter jest całkiem do rzeczy, szczególnie wiosną i latem. Co sądzicie o takim projekcie? Dajcie znać w komentarzach. To jeszcze nie koniec najwyższych budynków Sztokholmu. Pozostało jeszcze kilka ciekawych wieżowców, o których opowiem w trzeciej części. Tak więc, jeśli chcesz zobaczyć wieżowiec o okrągłych oknach, drapacz chmur nazwany pomnikiem niedostatków urbanistyki, czy mini wieżowiec, w którym najwyżej położone mieszkanie kosztowało 17 milionów, poczekaj kilka dni na film. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Szwecji, zapraszam na inne filmy na moim kanale. Jeśli podobał Ci się film, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.